Hej, tutaj Kajomi z Kajo Corner. Witam Was bardzo serdecznie w moim kąciku. Tak, to jest filmik, o który prosiliście mnie ostatnio bardzo często, zwłaszcza po Intel Extreme Masters. Mianowicie będzie to tutorial na temat tego, jak zrobiłam mechanizm rąk i jak to jest, że palce się poruszają. Zobaczycie, że jest to bardzo proste, jednak dosyć czasochłonne i wymaga właśnie czasu. Zanim przejdziemy do tej najbardziej ciekawej rzeczy, powiem wam ciekawostkę, że nie tylko palce w Wai się poruszają. Pierwsza rzecz, która się porusza poza palcami, tymi palcami, jest to ta wskazóweczka w ciśnieniu metrze, czy cokolwiek to jest. Zobacz, porusza się pod wpływem ruchu, tak naprawdę cały czas utrzymuje się po prostu w pionie, przez nieważne jaki wykonujemy ruch. Jest to bardzo prosty mechanizm. Po prostu po drugiej stronie wskazówki za tarczą znajduje się odważnik zrobiony z końcówki śrubki, tej takiej krętki, z krętki do śrubki, która cały czas po prostu przeważa naszą wskazówkę i zmusza ją do utrzymania takiej samej pozycji, nieważne w jakiej pozycji znajduje się ręka. W sumie na podobnej zasadzie działa głowa kury. Tak, i jak ruszamy bardzo szybko, to ona zaczyna tak troszeczkę dyndać. I efekt jest troszeczkę fajniejszy. Druga rzecz, która się poruszała podczas trwania Japan Expo, czyli to było w zeszłym roku. Potem niestety uszkodziło mi się to i musiałam to usunąć. I jak będę miała czas, to kiedyś zamontuję to od nowa. Ewentualnie wykorzystam taki sam mechanizm jak w przypadku wskazówki na rękach Wai. Jest to tutaj, stała to wskazóweczka na jej plecaku. Mechanizm w tym przypadku był taki, że w środku znajdował się zegar i wskazówka była przypięta do zegara. Był to po prostu zwykły zegar. Znaczy, nie taki zegar, który chodzi tak niepłynnie, tak. Tylko był to zegar, który porusza się płynnie, czyli tak idzie wskazówka, tak. No. To taki zegar był właśnie tam zamontowany, więc ta wskazówka chodziła sobie tak płynnie. Jak z minut na minutę, z godziny na godzinę, no tak po prostu jak zwykły zegar. No ale niestety ten zegar w środku się uszkodził w transporcie, jak leciałam samolotem z tym. I były po prostu same problemy, więc trzeba było po prostu to wyjąć. Zrobiłam to po prostu troszeczkę dosyć. Nie zabezpieczyłam do końca tego mechanizmu, ale polecam, jest naprawdę fajny efekt i jak się dobrze to zamontuje, to jest spoko. No i co, przejdziemy sobie teraz do najbardziej ciekawej rzeczy, czyli właśnie mechanizmu rąk Wai, jak one się poruszają, jak to jest możliwe, że się poruszają, co za czarna magia. Oczywiście jest dużo naprawdę sposobów, na jakie możecie to zrobić. Jest bardziej zaawansowanych sposobów, ale totalnie czarna magia dla mnie jest to na przykład napisanie programu i zrobienie tego, jak się robi roboty, żeby mieć jakiś odpowiedni mechanizm, który byłby sterował paluszkami, żebyśmy mieli na przykład przyciski albo coś tam, co by właśnie wydawało komendę, że chcemy, żeby palec się wyprostował, czy schował z powrotem. Jednak to dla mnie, nie mam żadnego pojęcia na ten temat, więc moja metoda jest czysto manualna, gdzie jakby motorem napędowym naszego mechanizmu będą nasze własne paluszki. Zobaczymy jak to będzie. Dobra, zanim wam pokażę w ogóle właśnie te ręce znowu, to wam powiem, czego tak naprawdę potrzebujecie. Pierwsza rzecz jest to oczywiście baza nasza rączka, na której konstrukcji też troszeczkę się pokrótce wypowiem, ale jednak nie na ten temat jest tutorial, ale to też jest potrzebne, żeby było wiadomo o co chodzi. I druga rzecz, która jest potrzebna, to jest żyłka wędkarska. Tak. Jest bardzo mocna i jest potrzebna. Kolejną rzeczą, którą potrzebujecie, jest coś, co przypomina pierścień. Czyli właśnie na przykład po prostu pierścienie, jakieś kółeczko, coś ten deseń. Ja na przykład wykorzystałam takie oto kółeczka metalowe, które znajdują się
zazwyczaj na smyczach, albo właśnie pomagają dołączyć jakieś takie małe pokrowczyki do większych pokrowców. No wiecie, o co chodzi, mi się wydaje. No i generalnie po prostu znalazłam w domu 8 takich, więc w sumie jest darmo. Się udało zdobyć takie kółeczka. Możecie z tego sobie na sztuki można je kupować, jeśli nie macie żadnych smyczy, albo właśnie smycze, jakieś, nie wiem, reklamowe, każdy ma w domu takie pierdoły. Poszukać, albo właśnie jakieś pierścienie, czy coś. Generalnie chodzi w nich o to, że pozwolą nam one bez problemu uchwycić nasz mechanizm i nim sterować, bo w środku będzie to właśnie wyglądać jakoś tak, mniej więcej. No. No czyli jak się domyślacie, żyłka wędkarska będzie połączona z tym kółeczkiem na samym końcu. Tak, żeby kółeczko, za pomocą tego kółeczka sterować tym, czy chcemy, aby nasz paluszek szedł w dół, czy w górę. W dół, czy w górę. Tak to będzie działać. Dokładnie właśnie tak to będzie działać. Oczywiście nasze paluszki nie wracałyby na miejsce swoje, czyli w górę, bez pomocy sprężyn, które będziemy musieli zamieścić w miejscach zagięć, wszystkich wszelkich zagięć. No i szczerze mówiąc, szukałam tydzień. W sumie nie jest to jakoś strasznie długo, ale wystarczająco długo, żeby się poddać. Zwłaszcza jak mój strój był wykonywany na określony deadline na Japan Expo. I jedyne co znalazłam w Polsce to właśnie był taki zestaw sprężyn. I wszystkie sprężyny, które były na sztuki, były za mocne, były to sprężyny holownicze. I zaraz wam powiem, dlaczego sprężyny nie mogą być za mocne, ani też za słabe, czyli na przykład sprężynki z długopisów też odpadają w tym przypadku. Najlepiej właśnie spróbować poszukać czegoś pomiędzy, czegoś zbalansowanego. No i ten zestaw ma oczywiście plusy i minusy, bo kosztuje 30 zł mniej więcej. I mamy tutaj dużo różnych sprężyn, na przykład taka, no się totalnie nie przyda. Taka jest całkiem niezła w tym zestawie, jest ich kilka. Są tylko one dosyć mięciutkie. Oczywiście nasze paluszki, paluszki Rongway nie są strasznie ciężkie, no ale jednak będą stawiały jakiś tam opór i będą miały jakiś tam ciężar, więc sprężyna nie może być za miękka. Na przykład właśnie takie robiłam połączenia z jednej sprężyny i to widać w sumie. O, że znajduje się ta sprężyna, a na zewnątrz któraś z tych tylko dłuższa. I to troszeczkę wzmacniało nasz system, jednak oczywiście niewystarczająco. Ale w zestawie znajdują się również takie, tylko dłuższe. W tym konkretnym oczywiście. Znajdziecie to na portalu aukcyjnym na przykład. I ta jest dosyć mocna. I najlepiej się nadawała ze wszystkich w tym zestawie. Także jak się nic nie znajdziecie, to jesteście skażeni na to niestety, ale myślę, że może dacie radę, może nie jesteście taki, nie wiem, może nie macie takiego pecha jak ja, jeśli chodzi o research przedmiotów. No. Okej. No i to są wszystkie rzeczy, które są potrzebne. Czyli jeszcze raz wyjaśnimy sobie bardzo prosto, jak to działa. Na samym początku paluszka znajduje się początek naszej żyłki wędkarskiej. Na samym końcu znajduje się kółeczko i robimy i w miejscach zagięć, czyli tu po prostu znajdują się sprężyny, które kiedy puścimy od razu nasz mechanizm w górę, to sam pociągnie sobie żyłkę do góry i zrobi tak. No i w przypadku właśnie moich rąk te sprężyny były dosyć średnie, właśnie były wystarczające, ale jednak nie sprawiają tak, że palce stają do pionu. Są mniej więcej takie, o. Tak jak jeśli zrelaksujecie mięśnie palców, dłoni, to się tak robi, a nie tak, nie. To właśnie tak, że w przypadku moich rękawic one właśnie tak mniej więcej kończą na takim poziomie. Jakbyście mieli mocniejsze sprężyny, stawałyby do pionu. Tak prosto, ale myślę, że nie jest to super konieczne, ponieważ
Wygląda to spoko i tak, a poza tym grawitacja jest waszym przyjacielem, czyli jak robicie w dół, to poleci wam przez ciążenie w dół, prosto tak. Albo bokiem, też jest troszeczkę mocniej. Wtedy do góry właśnie jest najmniej postawiony do pionów. No i co, wyciągniemy sobie rączkę naszą. Mamy tutaj. I zacznijmy od tego, że kciuk, jak pewnie zauważyliście na filmikach, które wrzuciłam wcześniej i które również zamieściłam na samym początku tego wideo. I będą też w trakcie, o ile już nie było, że kciuk się nigdy nie rusza. Zdecydowałam się po prostu, żeby kciuk był przytwierdzony na stałe w takiej właśnie oto pozycji. Najbardziej neutralnej, w porządku, takiej do uderzenia, bo Waj no, najczęściej przywala kryminalistom. To dlatego, że po prostu w przypadku tego mechanizmu, który się znajduje na innych paluszkach, nie wyglądało tak aż tak fajnie, kiedy ten kciuk dał się tak kompletnie na prosto, w bok. Po prostu kciuk też działa inaczej niż reszta palców, tak? Kciuk jest przeciwstawny i endstaw. Jest po prostu działa inaczej i nie wyglądało to dobrze w przypadku tej techniki. Oczywiście może wymyślicie coś innego, będzie wam się również ruszał kciuk i tak dalej. Zachęcam do eksperymentów, bo tak naprawdę w cosplayu najfajniejsze rzeczy wychodzą z eksperymentowania, bo przecież trzeba było kiedyś na przykład wpaść na to, że pianka pod panelem nadaje się idealnie na budulec, albo że Wikol robi super powierzchnię, jak się odpowiednio nałoży lub tam zaszlifuje, więc eksperymenty, moi drodzy, eksperymenty. Okej, jak słyszycie, ta część oraz są puste w środku, co sprawia, że te ręce nie są aż takie ciężkie. Jedna z nich ma 3 kg, więc razem mają z 6. Czy no 3 kg może z kawałkiem, coś takiego. No powiedzmy, że do 4. Co oczywiście sprawia, że możecie je nosić stosunkowo długo i jednak po jakimś czasie staje się to no, naturalnie niewygodne, więc cały dzień nie możecie w nich biegać bez przerwy. No nie da po prostu to rady. Pamiętajcie również, że jeśli wykonacie mechanizm w taki sposób jak ja, czyli na samym końcu zakończycie to kółeczkiem z smyczy na klucze czy czegoś takiego, to załóżcie rękawiczki podczas kiedy będziecie nosić ręce Waj, ponieważ po jakimś dłuższym czasie te kółeczka zaczną po prostu sprawiać wam ból. Wynika to z tego, że cały ciężar nagle wam schodzi. Praktycznie cały ciężar wam schodzi na palce. Chyba że wymyślicie tutaj właśnie jakąś inną metodę, która sprawi, że ciężar rąk przejdzie wam na jakąś inną część ciała. Jeśli jednak przejdzie to wam na palce, to po jakimś czasie no, będzie stawało się to coraz bardziej uciążliwe. A jak założycie rękawiczki, to zminimalizuje to wszelkie niewygodności, że tak powiem. Pamiętajcie również, że ręce, jak robicie ręce Waj, nie muszą być wcale tak duże jak moje, bo moje są ogromne. Widzicie? Są przeogromne. Nie musicie takich robić. Powodem, dla którego moje są takie duże, ponieważ jest taki, że w butach Waj, ponieważ buty Waj, które ja posiadam, zaraz wam pokażę, Opsa, są strasznie długie. Widzicie to? Obsas jest ogromny, jest przedługi, taki aż. On się zaczyna tu, tylko po prostu dobudowałam to, że się wydaje taki. Ale to nieprawda, on jest taki. Sprawia on, że... Buty na Lady Gaga. Sprawia on, że dodaje mi to bardzo dużo wysokości. Normalnie w cywilu mam 1,76 m, jednak w tych butach mam prawie 2 metry. 1,90 m ileś, 93, coś takiego. Nie mam dokładnie 2 metrów, jednak mam coś ponad 1,90 m. I po prostu w tych butach jestem ogromna i najczęściej słyszany komentarz od ludzi, którzy robili sobie ze mną zdjęcia na Intel Extreme Masters, to było właśnie: ale ty jesteś wysoka, taki szok. Nie jestem aż tak wysoka, to jest ściema do stroju. No i właśnie chciałam, żeby te ręce, chciałam zachować proporcje, więc ręce musiały być troszeczkę większe, żeby pasowało to do tego, jaki wzrost osiągam w butach. Bez butów no wygląda to trochę bardziej ogromne i przytłaczające całą mnie niż w przypadku kiedy te buty mam na sobie. Te buty po prostu balansują to wszystko i nie wydaje się to aż tak
ogromne i właśnie mnie przytłaczające. I pamiętajcie też, że jak robicie troszeczkę, nawet jeśli jesteście mojego wzrostu, lub tam w butach właśnie wyżsi, coś takiego, to pamiętajcie, że ręce nawet mniejsze, zazwyczaj właśnie cosplayerzy robią je mniejsze, troszeczkę. To i tak na zdjęciach jest taki sam efekt, to tylko kwestia perspektywy, czyli jak macie je bliżej obiektywu, to zawsze będą większe, no wow, nie? I zazwyczaj jak stoisz też tak prosto z tymi rękoma, albo tak, no jak one będą większe niż wasza dłoń, znacznie, to naprawdę da to efekt taki, jak jest w grze lub na wszystkich grafikach referencyjnych. Więc nie muszą być one aż tak ogromne, jeśli nie chcecie. Jeśli chcecie iść po prostu w bardziej komfortową stronę, bo pamiętajcie, że im mniejsze, no to będą lżejsze. Oczywiście również i trochę wygodniej będzie z nimi działać, bo tutaj właśnie no, kwestia tego, że są duże, też sprawia, że są troszeczkę niewygodne, bo są źle wyważone po prostu. No i dobra, jak tutaj widzicie, mamy tutaj 4 rury i 4. najgrubszą. Są to rurki PCV, które możecie sobie kupić, nie wiem, w jakimś sklepie budowlanym, wszędzie są, w różnych średnicach. A ta tutaj rura, również jak chcecie, może być PCV, może być z czego chcecie, ważne, żeby miała pusta w środku i miała taki kształt walca. To jest zwykła tuba z tektury, którą się dostaje, jak się kupi na przykład plakat. Taka właśnie ta ochronna. Po prostu jak zamawiacie rzeczy, które nie mogą być pozaginane, tylko muszą być fajnie zwinięte. No to właśnie to jest taka tuba. Sobie czekała po prostu na swoje lepsze dni i się doczekała. I akurat chciałam, żeby ona była na tyle długa, że mogłam ją skroić na 2. I pasowała. Tutaj. No i dobra, ona się kończy, zaczyna się gdzieś tu. Tutaj wcześniej wszystko jest puste. Jest to pianka Ewa zabudowana przez karton. Możecie użyć worbli, czego chcecie. Tak naprawdę. I kończy się gdzieś tu. No i na samym końcu znajduje się taka jakby przykrywka, która ma 4 dziury, które są w odstępach od siebie. I przez te dziury po prostu jest przewleczona nasza żyłka wędkarska. Więc są takie jakby 4 miejsca od siebie odseparowane. Co po pierwsze zapobiega temu, żeby nasze żyłki wędkarskie się ze sobą po prostu splątały. I pomaga to również w zakładaniu rąk, bo jak wyprostujecie palce, to wasze właśnie żyłki wędkarskie polecą tylko do pewnego poziomu, a nie na przykład dotąd. I potem weź to poluj, gdzieś tutaj w tym całym obszarze albo gorzej. Dzięki temu zabezpieczeniu, nie dość, że się właśnie nie plączą, to jeszcze się zatrzymują gdzieś tu. I kiedy wkładamy sobie rękę, to mamy nasz mechanizm, jak na otwarcie dłoni. Wszystkie 4 są obok siebie, grzecznie czekają i pozwala to na bardzo szybkie założenie mechanizmu. I co robię, kiedy wyjmuję? No po prostu zazwyczaj robię taki ruch, żeby sobie wszystkie właśnie żyłki poleciały na samą górę, dzięki czemu się właśnie nie poplączą i w następnym zakładaniu będzie lepiej. Możecie również zakładać trzymając ręce w dół. Wtedy oczywiście grawitacja wam również pomoże i polecą one tam. Ja jednak wolę zakładać je trzymając ręce do góry. Jak niektórzy pewnie mogli zauważyć, jak mnie widzieli na żywo, kiedy zakładałam te ręce. Że tak siedzę, jak kombinuję, kiedy one tak wiszą w górze i nie wiadomo o co chodzi. To właśnie chodzi o to, że ja po prostu poluję sobie na te żyłki, bo jednak jedną ręką trzeba troszeczkę się nagimnastykować, nawet jeśli jest to dla nas przygotowane dokładnie. No i co? Dalej, oczywiście, jak się pewnie domyślacie, ten mechanizm działa, że wszystkie żyłki zaczynają się na opuszkach tych palców. Opuszki musicie zrobić, nie możecie zrobić tylko z pianki Ewy i żadnych tych miejsc, tych środkowych, nie możecie wykonać tylko i wyłącznie z pianki Ewy. Ponieważ żyłka wędkarska wam po prostu to przetnie, bo jak będzie tarcie podczas waszego wykonywania ruchów, to one będą się tak wędrować i przepiłowywać coraz bardziej waszą piankę, aż dojdą na przykład do tego etapu. No i zostanie tylko ta ścianka. Więc wszystkie te punkty czułe możecie na przykład w środku właśnie włożyć po prostu, nie wiem, 2 warstwy warbli, albo kartonu, albo jakiegoś plastiku i dopiero to okryć pianką Ewą. I musicie właśnie bardzo uważać, żeby tutaj właśnie w tym miejscu było to bardzo dobrze wszystko pozawiązywane i pozabezpieczane, żeby wam się kiedyś to nie odczepiło lub rozwiązało. Ja wszystkie punkty ważne w żyłce wędkarskiej, czyli tutaj początek i koniec, czyli połączenie z
z kółeczkiem. Zabezpieczyłam klejem cyjanoakrylowym na przykład i klejem na ciepło i milionem słupów, bo się bałam, że to się rozplącze, przewlecze, cokolwiek. No i co? No i jeszcze jedną rzecz, którą możecie tutaj zobaczyć sobie. Są tutaj sprężynki. Tu widzicie. I również spróbuję wam pokazać. O, well. O, myślę, że widzicie sprężyny w punktach pojedyncze. One są zabezpieczone też, widzicie, drutem na środku i w samym środku są one zgięte tak w łódki, żeby one już od początku miały jakieś tam, żeby już od razu były pod wpływem jakiegoś oporu i żeby właśnie to sprawiało, że one sobie stoją wyżej, te paluszki nasze. W tych miejscach, tutaj na samym końcu, zabezpieczyłam te miejsca klejem na ciepło, więc dlatego widzicie, że te miejsca się tak średnio oklapują, bo mogłyby tutaj dojeżdżać ten punkt dotąd. Jednak nie wydawało mi się to konieczne, ponieważ kiedy dwa punkty ruszają się bardzo wyraziście, wygląda to wystarczająco spoko. No i chciałam po prostu mieć pewność, że wszystko będzie tutaj grało. No i jak to idzie? Mamy sobie tutaj paluszka. Zaczynamy tu i jedziemy. Dziurka tu i przewlekamy naszą żyłkę wędkarską. Widzicie ją, myślę. O, teraz za nią chwytam. I jedziemy dalej w dół. I dojeżdżamy tu, gdzie znajduje się nasze centrum, czyli nasza pokrywka na tubę. I przewlekamy i na samym końcu właśnie znajduje się kółeczko, które nie dość, że blokuje naszą żyłkę wędkarską, że nie wyleci ponad nasze zabezpieczenie, to jeszcze właśnie pozwala nam, żeby nasze paluszki mogły kontrolować wszystkie te palce. I właśnie o to chodzi w tym, że tu są aż 4 punkty. Chodzi o to, żeby każdy pojedynczy palec był odpowiedzialny za palec odpowiadający, czyli wskazujący, zajmuje się wskazującym, środkowy, najlepszy po prostu ever. Jest środkowym i tak dalej. I myślę, że wiemy o co chodzi. Z tym palcem jedynie jest problem. Znaczy taki, że myślę, że widzieliście na wideo, że zawsze właśnie malutki palec jest najmniej wyrazisty ruch. On również ma sobie wszystkie sprężyny, również fajnie się odbija i tak dalej. Kwestia jest po prostu taka, że po pierwsze, ta żyłka wędkarska ma największą drogę do przebycia i skośną na dodatek do mechanizmu. Krótki palec jest najkrótszy ze wszystkich, tak? I najsłabszy przy okazji, więc mam po prostu najmniej siły, najwygodniej się po prostu to trzymać w jakiejś tam pozycji, dlatego to zazwyczaj się najmniej rusza. No i z takiego samego powodu środkowy palec jest najbardziej wyrazisty, ponieważ ma on najmniejszą drogę do przebycia razem z palcem serdecznym, ale jest również najdłuższy. I więc dlatego ruchy środkowego palca są zawsze najbardziej wyraziste na tych filmikach. No i wskazując też jest spoko. Po prostu w sumie mały palec jest najbardziej taki niemrawy. Tutaj też pamiętajcie, żeby ta baza również była wykonana z czegoś sztywnego. Wszystko możecie obkleść pianką Ewą, żeby wszystko miało taką samą fakturę na końcu i jakieś tam pomalujecie, nie wiem, Wikolem, Gesso, whatever. Ale chodzi tylko o to, żeby wszystkie te punkty, przez które przychodzi żyłki, żeby na te punkty trzymania się palców były jak najbardziej stabilne. Opla. I tutaj widać, jak to z drugiej strony. To, że były wykonane otwory na nich, wsuwane były. No i tutaj właśnie znajduje się ten mechanizm, ale to jest praktycznie nic. No jeszcze jedyne, co się znajduje, to bateria do kamienia, bo on się generalnie świeci. Ale teraz jest takie światło, że to się za bardzo nie rozejdzie po kamyczku. Fajnie to widać na filmiku z European Cosplay Gathering. Jak to działa, mogę wam podlinkować. No i to jest tyle, jeśli chodzi o mechanizm działania ręki Waj. Tyle, jeśli chodzi o teorię tego mechanizmu. I co jeszcze? Właśnie, co jest ważne, musicie zaplanować długość jakby tej żyłki pod to, że w momencie maksymalnego waszego zagięcia, waszej dłoni, wszystkie te punkty schodziły do właśnie maksymalnego zagięcia, jakie są w stanie osiągnąć nasze paluszki, te duże, te odpowiadające. Czyli nie chodzi o to, żeby kiedy wyprostujecie paluszek, to żeby te palce szły do samej góry.
Będzie to bardzo trudne, zwłaszcza, że zobaczcie, jaka jest różnica odległości między zgiętym palcem waszym, a wyprostowanym. Jest wyprostowany, zgięty, prosty, zgięty. Więc to jest coś takiego, taka mniej więcej odległość. Więc no, będzie trudno, żeby one osiągnęły taką maksymalną wysokość. Jasne, osiągną bardzo dużą wysokość, bo widzicie, ile one mogą się rozłożyć praktycznie do pionu, jednak nie totalnie do pionu. Czego szukacie, do tego, że kiedy zgniecie maksymalnie palce, jak możecie, to żeby te palce się też zgięły maksymalnie, bo o to chodzi. Co jeszcze się znajduje w tym mechanizmie? Tutaj ta dziurka jest idealnie dopasowana do tego momentu dłoni, do którego to styka się, nie wiem, gdzieś tu. I w połowie znajduje się jeszcze dodatkowe zwężenie, które też chwytam tutaj mi za rękę w odpowiednim miejscu. Chodzi o to, żeby właśnie troszeczkę lepiej rozłożyć ciężar. Niektórzy na przykład wypuszczają szelki i przeplatają je sobie przez ramię, pod kurtką, żeby na przykład cały ciężar się przeniósł na bark. Bo w przypadku takiej, jak ja zrobiłam, cały ciężar będzie się przenosił właśnie tu, na samym dole oraz w paluszkach, w sensie w opuszkach palców. Więc bardzo ważne, żeby tutaj konstrukcja była stabilna i pewna. No i to jest tak naprawdę wszystko na temat mechanizmu rąk Waj. Mam nadzieję, że był to zrozumiały filmik, mam nadzieję, że Wam się podobało i jeśli chcielibyście, żebym nagrywała więcej tego typu filmiku i jeśli może macie jakieś pytania na temat innych części, nie tylko stroju Waj, albo któregokolwiek stroju, nie wiem, z Borderlands, czy event, którą właśnie teraz tworzę, no cokolwiek naprawdę chcecie wiedzieć, to śmiało pytajcie, bo nie gryzę i chętnie odpowiem.